Na temat solenia mięsa przed obróbką termiczną, w szczególności przed smażeniem steków wołowych, utworzyło się wiele różnych mitów. No i jeden z takich mitów jest właśnie solenie steków wołowych przed smażeniem, że tego się nie robi z tego względu, że później te steki będą suche, gumowe, twarde i tak dalej. No i właśnie w tym odcinku postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości na temat solenia nie tyle steków, ale różnego rodzaju mięsa. Wyjaśnię, co się dzieje z mięsem, kiedy dodamy do niego sól, powiem, kiedy solić mięso oraz powiem, jak długo przed obróbką termiczną warto zasolić mięso. Dodatkowo powiem, w jaki sposób solić bądź solankować mięso, tak aby nasza pieczeń, stek czy inna potrawa z mięsa wyszła idealna. Tyle słowem wstępu, zapraszam Cię teraz do dalszej części tego materiału. No dobra, więc co się dzieje z tym kawałkiem mięsa, kiedy obkruszymy go solą? Nieważne, czy to jest stek, nieważne, czy to jest jakaś pierś z kurczaka, czy łódko z kurczaka, bo na każdy rodzaj mięsa sól działa praktycznie tak samo. I chodzi tutaj głównie o to, jak oddziałuje na białka zawarte w mięsie. I właśnie to, że steków bądź różnego rodzaju mięsa nie solimy przed smażeniem, to jest chyba największy mit odnośnie solenia, bo jest wręcz odwrotnie, bo w tym finalnym naszym wyrobie, w finalnym naszym przykładowo steku, tej wody tak naprawdę będzie więcej. To mięso będzie bardziej soczyste, bo ta woda zostanie zatrzymana. Za chwilę to wyjaśnię. Ale jest też w tym trochę ziarnko prawdy. Ale jest w tym też ziarnko prawdy, bo rzeczywiście takie drobne kropelki wody w miejscu, gdzie były kryształki soli. No i dzieje się to poprzez proces osmozy, gdzie właśnie cząsteczki wody zostały wyciągnięte z mięsa, ale tak jak wspomniałem, tylko z tej zewnętrznej warstwy. Jeżeli chodzi o całego steka bądź cały kawałek mięsa, ta woda nie zostanie wyciągnięta. Dlatego w przypadku steków i smażenia steków będzie to nawet korzystniejsze, bo z zewnątrz powstanie nam taki fajny, zapieczony, chrupiący krast, a w środku soczyste mięsko. Dalej poprzez proces dyfuzji te cząsteczki soli, one się rozprzestrzeniają wewnątrz tego steka, wewnątrz tego mięsa i wpływają na białka w nim zawarte. No i tutaj właśnie zaczynają się dziać cuda, bo przez to, że sól zaczyna oddziaływać na białka mięsa, może nie od razu, tak? Bardziej chodzi o to, że później po obróbce termicznej, w takim uproszczeniu te białka, one zamieniają się w taką postać żelową, przez co zatrzymują więcej tej wody. Ta woda nam nie wycieka z tego mięsa i można to zauważyć bardzo często po obróbce, co przedstawię Wam w późniejszej części tego odcinka, gdzie stek niesolony, z niego będzie woda dosłownie wyciekała, a ten stek, który był zasolony, całą tą wodę zatrzyma w sobie w takiej postaci bardziej żelowej. Oczywiście to nie będziemy tego żelu jakiegoś takiego odczuwać. Jest to taki po prostu skrót myślowy, takie uproszczenie całych tych wszystkich procesów zachodzących podczas solenia oraz obróbki termicznej mięsa. No i kiedy ta sól, te cząsteczki soli wnikają w głąb mięsa, równocześnie oddziałowują na białka zawarte w mięsie, a dokładnie powodują denaturację białek, takie, że tak powiem, uszkodzenie ich powierzchni i w skrócie później podczas obróbki termicznej, czyli podczas smażenia, te białka zamieniają się, a nawet ta woda zawarta w białkach zamienia się w taką postać żelową i przez to ona nam nie wycieka z tego mięsa i w skrócie nasze steki, nasze mięso jest bardziej soczyste. Dodatkowo przez to, że te białka, ta powierzchnia białek jest uszkodzona, te mięso koniec końców jest nieco bardziej kruche, więc poza takim zachowaniem soczystości solenie wpływa również korzystnie na kruchość mięsa. Także jak najbardziej solimy mięso przed obróbką termiczną, ale jest jeden wyjątek. Nie solimy mięsa mielonego już. Z tego względu, że właśnie tutaj solenie tego mięsa i wymieszanie go z solą może spowodować właśnie utratę tej wody. Możemy ewentualnie nasze burgery sobie uformować i odrobinę posolić z zewnątrz, ale nie polecam właśnie solić mięsa, a następnie go smażyć. No i jak to jest z tym soleniem? Możemy wyróżnić dwa sposoby
solenia bądź solankowania, w zależności po prostu jaka to jest metoda. Na sucho, czyli właśnie solenie, oraz na mokro, czyli solankowanie. Zacznijmy od pierwszej metody. Tutaj najprościej mówiąc opruszamy kawałek mięsa solą, czyli dosłownie nacieramy go solą w proporcjach 1 do 1,5% masy soli w stosunku do masy mięsa, czyli na kilogram mięsa używamy jakieś 10-15 gramów soli. Jeżeli solimy jakiegoś takiego 2-centymetrowego steka, 2-3 godziny przed obróbką termiczną powinny wystarczyć. Najlepiej wrzucić jednak na całą noc, na te 12 godzin. W przypadku większych kawałków, takich jak cała karkówka bądź cała jakaś szynka, tutaj ten czas lepiej wydłużyć do 24, nawet do 48 godzin. No i jest jeszcze drugi sposób, czyli solankowanie. Tutaj już solankujemy w roztworze wody i soli. W zależności od tego, jakie stężenie ma nasza solanka, to ten proces przebiega szybciej lub wolniej oraz otrzymujemy bardziej lub mniej słone mięso. Aby wykonać taką standardową solankę 10%, potrzebujemy 900 gramów wody i 100 gramów soli. Czyli po prostu jest od litra wody odejmujemy 100 gramów i tą wodę zastępujemy solą. Dzięki temu otrzymujemy solankę 10%. No i taka solanka idealnie nadaje się do solankowania takiego jednodniowego. Jeżeli chodzi o proporcje solanki do mięsa, no to najlepiej używać od 400 do 500 gramów tej solanki na kilogram mięsa. Dodatkowo, jeżeli ten proces chcemy przyspieszyć, mamy naprawdę duży kawałek, możemy częścią solanki nastrzyknąć nasze mięso, czyli bierzemy specjalną igłę, pobieramy część solanki i wstrzykujemy do mięsa. Dzięki temu ta solanka szybciej przeniknie do mięsa, no i proces zasolenia przebiegnie dużo szybciej. Jeżeli chodzi o wybór metody, no to tą metodę na mokro polecam stosować do jakichś takich suchych kawałków mięsa. Z kolei metodę na sucho do kawałków, które są bogate w kolagen, które są bogate w zawartość tłuszczu. Tutaj nie ma konieczności w przypadku właśnie tych takich bardziej tłustych kawałków mięsa, żeby solankować je na mokro. Jednak ten wybór już tak naprawdę zależy od Was. Musicie potestować, sprawdzić, która wersja Wam lepiej odpowiada. No dobra, trochę teorii i wiedzy za nami. Wiemy już, jak działa sól na mięso, wiemy, co się dzieje z mięsem po zasoleniu. No to teraz sprawdzimy to w praktyce. Zobaczymy, jak zachowa się mięso, w tym przypadku schab po soleniu. Czyli mam tutaj kawałek schabu, podzielę go teraz na kilka steków, no i przetestujemy sobie każdy z nich, jak one będą się zachowywały po zasoleniu. Zrobimy taki krótki teścik, czyli pierwsza wersja testowa, druga jakieś 15 minut przed obróbką termiczną, w tym przypadku przed smażeniem, trzecia 2 godziny, no i czwarta jakieś 12 godzin przed smażeniem, tak jakbyśmy zostawili sobie na całą noc, żeby to mięsko nam się zasaliło. No i zobaczymy w efekcie końcowym, jak te steki będą wyglądały. Także zabieram się za przygotowanie mięsa, no i testujemy. No dobra, mam tutaj schabik, który przygotuję. Na początek oczyszczę go z tej błony, nie potrzebuję tej błony. Później po obróbce termicznej ona by się ściągnęła, byłaby taka dość twarda, gumowa, trochę by to mogło wpłynąć na test, bo po prostu przez to, że ona by to wszystko ściągnęła, może ta woda by trochę była wyciskana z tego mięsa, dlatego ja go podzielę na kilka takich steków, powiedzmy o takiej grubości. Teraz delikatnie sobie tą błonkę usunę. No dobra, mamy jeden taki stek, powiedzmy jaka to jest grubość, ok, tak. Tu będzie drugi, 15 minut, trzeci, godzina lub 2, no i czwarty na całą noc. Ze wszystkich teraz usunę błonę. No dobra, mam 4 steki ze schabu tutaj przygotowane, równej grubości, równej wielkości. Dlaczego schab? No tutaj akurat nie ma najmniejszej różnicy w tym teście, czy to będzie wołowina, czy wieprzowina, czy jakiś inny rodzaj mięsa, z tego względu, że sól tak samo działa na wszystkie rodzaje mięsa. Głównie chodzi tutaj właśnie, tak jak wcześniej tłumaczyłem, o wpływ soli na białka zawarte w mięsie, także nie ma różnicy. Steki wołowe również tak samo się będą zachowywały. A ktoś mi zarzucił, że po co ja używam wołowinę do testów, przecież nikt w Polsce praktycznie
tej wołowiny nie jem. No dobrze, mamy schab w takim razie. Dzisiaj w tych testach będzie testowana wieprzowina. Wieprzowinę każdy Polak je. Także przechodzę do potraktowania ich solą i do kolejnego etapu, czyli już do smażenia. No dobra, pierwszy będzie testowy, czyli tutaj od lewej strony stek testowy. Z nim nic nie robię, nie solę go. Tego posolę 15 minut przed samym smażeniem, także na razie go też zostawiam. Tego zasolę jakieś 2 godziny przed smażeniem. Również go zostawię. Teraz tylko i wyłącznie zasolę tego, żeby on sobie noc przeleżał w lodówce. Jeszcze ważna kwestia, jeżeli chodzi o proporcje soli do mięsa. Ja do solankowania, bardziej do solenia na sucho, bo solankowanie i robienie solanki to jest trochę inny proces. Do solenia na sucho polecam używać od 1% do 1,5% soli w stosunku do masy mięsa, czyli na kilogram mięsa używamy jakieś 10-15 gramów soli. Jest to według mnie dobra słoność, taka odpowiednia, niezasłone. Wiadomo, gusta są różne, ale co ważniejsze, odpowiednio to działa też na strukturę mięsa, także też nie jest po prostu to mięso przesolone albo niedosolone. Wiadomo, możemy oczywiście tymi proporcjami manewrować. Także ja do tego steka używam jakieś 1,5 grama, one mają jakieś 100-150 gramów wagi, więc powiedzmy jakieś 2 gramy soli na tego steka. Jest równomiernie zasolony. No dobra, jeden stek zasolony, tego zasolę jutro, jakieś 2 godziny przed smażeniem, następnego zasolę 15 minut przed smażeniem, no i tego steka nie będę solił w ogóle. Wszystkie zasolone steki smażyłem przez tyle samo czasu do osiągnięcia jakichś 66 stopni wewnątrz. Najlepiej, żeby to było 68, jednak ściągam je wcześniej. One sobie jeszcze na desce dojdą i te 2 stopnie na pewno w środku wzrosną, tak, że finalnie będzie 68 stopni Celsjusza, gdzie najlepiej, żeby schabik właśnie taką temperaturę miał. Steki wysmażone odczekały sobie 10 minut na desce. Sprawdźmy, jaki efekt otrzymamy właśnie po zasoleniu w różnych odstępach czasu. I od prawej strony mamy stek, który był solony przez całą noc, ponad 12 godzin, następnie 2 godziny przed smażeniem, 15 minut i w ogóle niesolony. I to, co można zauważyć, że tutaj w tych 2 ostatnich najwięcej tej wody wyciekło. Solony najdłużej, nie widać w ogóle praktycznie ubytku wody. Tutaj ta woda już zaczyna wyciekać. Tutaj naprawdę zaczęło się, jak te steki sobie odpoczywały, zaczęło się z nich lać. Jak widać, ja jeszcze przechylę deskę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Widzicie? Gdzie ta woda ścieka? No tutaj, tu jest teraz mniej, bo tam aż wyciekło i spłynęło z deski, więc tam to pozostało tak naprawdę już tutaj na blacie, o, w tym miejscu, ale koniec końców. Ale jak widać, najmniej wody traci stek. I to nie jest przez to, że tam tej wody po prostu nie ma, bo ona już sól wszystko wyciągnęła. Nie, to jest tak, jak mówię na początku. Poprzez to, że sól oddziaływała na białka zawarte w mięsie, ta woda została zachowana w takiej postaci bardziej żelowej, właśnie razem z tymi białkami, tak, że te białka zamieniły się w taką bardziej postać żelową, przez co teraz to mięso będzie bardziej kruche, no i bardziej soczyste, bo ta woda zostaje nam wewnątrz mięsa, a nie właśnie wycieka, tak jak z tego steku po lewej stronie, czyli ten, który nie był w ogóle przyprawiany z solą oczywiście. Ale sprawdźmy jeszcze, jak po rozkrojeniu to będzie wyglądało, czy rzeczywiście ta struktura też jakoś się będzie różniła. No i pierwszy będzie stek solony. Tutaj wygląda. Dobra, na razie odstawmy go. Solony 2 godziny. To akurat jeżeli 2 godziny, no to ta sól raczej miała czas, żeby przeniknąć w głąb mięsa właśnie w takim steku. On tu ma jakieś może 2 cm, 1,5, więc raczej bez problemu. O, tu nawet widać, jak naciskam, to w ogóle no wszystko wypływa z tego steka. No i możemy sobie porównać. Jeżeli chodzi o wygląd taki wizualny, no to tutaj za bardzo nie mam różnicy. No i sprawdzę jeszcze sobie tą strukturę. Pierwszy schabik solony, fajnie przyprawiony, idealnie słony, fajnie to wszystko przeszło. Kolejny, ten co był 2 godziny.
I tutaj już widać różnicę w smaku. Jest mniej ta słoność wyczuwalna. Nadal jest, ale mniej. Ten był super, tak no dosłownie idealnie można powiedzieć. Ta sól wyczuwalna. Jeżeli chodzi o strukturę, można by powiedzieć, że jest mniej kruche. Ogólnie schab jest dość kruchym mięsem, więc tutaj nie będzie raczej mocnej różnicy, ale wydaje mi się, że delikatna różnica wyczuwalna jest. Kolejny 15 minut przed. Prawie w ogóle tej słoności nie czuć, może delikatnie właśnie z zewnątrz, tak jak było po prostu zasolone. No i ta wersja ostatnia, testowa. Struktura bardzo zbliżona, nawet bym powiedział, że tutaj za dużej różnicy nie ma, z tego względu, że po prostu ten schab jest kruchy, ale w przypadku takich mięs jak karkówka, to ta kruchość na pewno będzie wyczuwalna. Tak więc podsumowując, czy solimy mięso przed obróbką termiczną, czy solimy steki przed smażeniem? Oczywiście, że tak. Sól wpływa korzystnie na efekt końcowy, jaki uzyskujemy smażąc mięso. Po pierwsze, zachowuje więcej wody, czyli te nasze steki są bardziej soczyste. Po drugie, steki czy jakiekolwiek inne mięso jest bardziej kruche, bardziej delikatne. Także jak najbardziej solimy, jest to wskazane. Poza jednym wyjątkiem, jakim jest mięso mielone, w szczególności powiedzmy jakieś burgery. Tutaj raczej nie łączymy mięsa z solą, ewentualnie formujemy burgery i na wierzch sypiemy odrobinę soli, która wyciągnie odrobinę wody z zewnętrznej warstwy, z zewnętrznej takiej powierzchni i uzyskamy dzięki temu taki fajny crust. Także to tyle, jeżeli chodzi o odcinek związany z soleniem mięsa. Dajcie znać w komentarzach, czy coś jeszcze miałbym wyjaśnić związanego właśnie z obróbką mięsa, z wędlinami, z grillowaniem. Na pewno poruszę te tematy w kolejnych odcinkach, a tymczasem do zobaczenia, cześć!